Wstąpiłem do zakonu jezuitów w 1975 roku. Miałem dostęp do biblioteki, do książek, do medytacji, codziennej mszy. Byłem gorliwy, bardzo gorliwy, refleksyjny. I jak pierwszy raz poszedłem na rozmowę z ojcem Pio, to ojciec taki oddech głęboki przez panią Krystynę wziął, no wreszcie, już tak tęskniłem na rozmowę z tobą. I to dla mnie było po prostu coś niesamowitego. I od tej pory zaczęła się historia rozmów moich z ojcem Pio, który mi przekazywał nieprawdopodobną wiedzę. Dzięki temu wszystko się zaczęło inaczej dziać. Ojciec Pio był aniołem, który się wcielił tutaj na ziemię, żeby wszystkim pomóc. I taką miał misję, że wejdzie w Kościół. Ukrył się jako zakonnik, jako kapucyn i w ten sposób działał. Tam mówił kościółkowo, tam normalnie odprawiał mszę, wszystko było legalnie, komunia, wszystkie spowiedzi i tak dalej. Chociaż były różne spowiedzi, bo niektórym przekazywał tą wiedzę tam w konfesjonale, ale nikt o tym nie wiedział. 24 godziny na dobę edukował. Gdzie tylko mógł, cały czas rozmawiał, mówił, przekazywał tą wiedzę. Działając w San Giovanni Rotondo miał takie możliwości duchowe, że mógł się przenosić, bilokować w różne miejsca. Między innymi właśnie przenosił się do Nowej Huty koło Krakowa, do pani Krysi. Pani Krysia, rodząc drugie dziecko, była umierająca i lekarze nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Miała rodzić, a tu nagle zapaści. I jedna pani przyniosła obrazek ojca Pio i powiedziała, że jak się będzie modliła do ojca Pio, to być może jej pomoże. No i pani Krysia skorzystała, zaczęła się modlić i pewnego razu w szpitalu, w sali wchodzi mnich jakiś. Obok kilka panien leżało na łóżkach. No i podchodzi do niej i przedstawia się, że jest ojciec Pio. Nikt nie widział tego, tylko pani Krysia. Siadł na łóżku obok niej i powiedział, że jeśli będziesz ze mną współpracowała, to ja cię uzdrowię. Będziesz żyła. Zaryzykowała, że owszem, zgadza się na to, że będzie współpracowała z ojcem Pio. Ojciec Pio korzystał z ciała pani Krysi grubo ponad 50 lat. Rozmowy z ojcem Pio rozpoczęły się bardzo wcześnie, w latach 50. Ojciec Pio jeszcze wtedy żył. Setki, tysiące ludzi rozmawiało, począwszy od zakonnic, księży, biskupów. Nawet Jan Paweł II miał kontakt bezpośredni z ojcem Pio. Pierwszy raz spotkał się z San Giovanni Rotondo z ojcem Pio na spowiedzi i ojciec Pio mu powiedział, że będzie ojcem narodów. Wtedy Karol Wojtyła się uśmiechnął i że to niemożliwe. No a ojciec mu powiedział Pio w ten sposób, że ty się nie śmiej, bo ja widzę twój pontyfikat jako krwawy. Jeśli chodzi o rozmowy Wojtyły, biskupa jeszcze wtedy, to odbywały się z ojcem Pio poprzez panią Krystynę w ten sposób, że ona jechała do Pałacu Biskupiego i tam następowały rozmowy. Kiedy Karol Wojtyła został już papieżem, to nagle się to przerwało, więc znaleziono sposób, ojciec Pio znalazł sposób na to, żeby się kontaktować z Janem Pawłem II poprzez listy. Był tam człowiek, jezuita, ksiądz, dyrektor Radia Watykańskiego, który znał bardzo dobrze Jana Pawła II, a jednocześnie miał rozmowy z ojcem Pio w Nowej Hucie. No i dogadali się. Jan Paweł II pisał listy, dawał temu księdzu jezuicie, który jechał na rozmowę do Krakowa, do Nowej Huty, przyjeżdżał. Ojciec Pio odpowiadał na pytania tego księdza i pytania jednocześnie Jana Pawła II. I zawoził z powrotem. I tak to trwało lata. No dopóki ojciec Jan Paweł II nie umarł. W 1979 roku, kiedy przyjechał na pielgrzymkę do Polski, wtedy zorganizowano spotkanie u pani Krystyny wieczorem
Przyjechano samochodem, no i ojciec Pio rozmawiał z Janem Pawłem II, już tak bezpośrednio, po latach przerwy, ale były w międzyczasie listy. Od praktycznej strony wyglądały rozmowy tak, że pani Krysia taki grymas robiła, dziwny, lekki, i te rozmowy potem były właśnie, tym się zaczynały, tym grymasem. I ojciec Pio przeżegnał się, powiedział w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego: pokój z Tobą. Pani Krysia stoi jakby obok, a on zajmuje jej ciało, żeby mieć kontakt zmysłowy z nami, przez zmysły, słuch i mowę. Bo tak to oczywiście mógł słyszeć, słyszał nas, ale nie miał możliwości fizycznych. Potrzeba fizyki, żeby dotrzeć do drugiej fizycznej osoby. I właśnie ojciec Pio tak edukował wszystkich, że dostosowywał swoją wiedzę do poziomu każdego intelektualnego i duchowego każdego człowieka, każdego rozmawiającego. Nieraz mi ojciec też mówił odnośnie tych rozmów z innymi osobami, mówi: popatrz do mnie tak, popatrz, przychodzą do mnie i nic nie rozumieją, co do nich mówię. Że są w powijakach cały czas. Mimo tylu rozmów, ojciec mówi, że dalej są w powijakach. Nie postępują. Ojciec do niczego nie przekonywał. Samemu trzeba było dochodzić i zadawać pytania. Ojciec odpowiadał delikatnie, jakby pomagał w zrozumieniu tego wszystkiego. Nieraz mi mówi, że sam do tego dojdziesz. Taka była rozmowa. Nie mówi się o pani Krysi z różnych powodów. Nie dlatego, że rozmowy były, tylko ludzie mają swoje różne sprawy, swoje zawody, swoje kariery, boją się ujawnić takich niezwykłych rzeczy, bo uważaliby ich, że są jacyś nienormalni. To by się po prostu coś stało tak niesamowitego w hierarchii Kościoła, żeby się to mogło wszystko jakby rozlecieć dosłownie, no bo jak papież rozmawia z ojcem Pio w Nowej Hucie, to byłoby bardzo dziwne. Ja zostałem wprowadzony na rozmowy w latach 80. Około 35 lat rozmawiałem z ojcem Pio. Na różne pytania ojciec mi odpowiadał, na bardzo trudne. Jak ja czegoś tam nie wiedziałem, nie byłem gotowy do pewnej wiedzy, to ojciec mówił troszkę jakby po kościółkowemu. Kiedy rozpocząłem rozmowy z ojcem Pio, cały czas mnie zachęcał, żebym pisał. Pisał swoje refleksje i refleksje wokół tego, co ojciec mi przekazuje, żebym się uczył, dokształcał, szukał, żebym czytał różne książki też i czytałem, żebym poznał wszystkie religie, więc studiowałem sobie dla własnych potrzeb i buddyzm, i hinduizm, i naszą Biblię, którą kilkanaście razy przeczytałem w całości. Wiedza mi się pogłębiała, ojciec Pio mi coraz więcej mówił, ja coraz więcej poznawałem, więc już rzeczy mi się zaczęły komplikować, gdy chodzi o dogmaty, o podejście do Boga, do kosmosu. Ojciec mnie przygotowywał do przekazania miksu tej wiedzy, której z tych wszystkich stron, która by była bardzo czytelna, prosta i wyjaśniająca, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Czułem później, że ta wiedza, którą ja już zdobyłem od ojca, ona mi już nie pasuje w strukturach kościelnych. Już mi było za ciasno w tej wiedzy, w tych dogmatach. Nie mogłem działać, nie mogłem pisać za bardzo i rozmawiać z kimkolwiek. To mnie tak już bolało i musiałem odejść. Więc jak odszedłem, to jestem wolny. Mogę mówić, mogę pisać, nie boję się niczego. Ojciec Pio powiedział mi jedną rzecz, że ta wiedza, którą ja mam, ujrzy światło dzienne, kiedy już będę starszy, kiedy już się dość zsiwieję, a jak widać już raczej chyba jestem siwy. Powiedział, że mam pisać, ponieważ ta wiedza będzie przydatna innym, którym można pomóc. Innym duszom, którym można pomóc wyzwolić się. Określił to konkretnie z tego kołchozu. Kołchoz określił jako życie na planecie Ziemia. To jest kołchoz. Jeśli chodzi o wszechświat i o Boga, to ojciec Pio mi przekazał
takie informacje, bardzo ważne i które właściwie rujnują pogląd kościołów i religii. I powiedział tak: Bóg stworzył niebo i wszystkie dusze tylko raz i do tej pory nic nie stworzył. Wszystkie anioły, wszystkie istoty, duchy są stworzone na podobieństwo. Można by powiedzieć, że Bóg jest wielkim Bogiem, a wszyscy inni są jakby takimi mniejszymi bogami. Ale na tyle wielkimi, że mogą powiedzieć Bogu nie. Przeciwstawić się, zmienić zdanie, kreować swój własny świat. Ten świat, który my widzimy, materialny, został zainicjowany nie przez Boga, tylko przez aniołów, którzy kiedyś odeszli z nieba, wyszli, żeby zobaczyć, jak można kreować swoje własne światy. Bóg stworzył niebo idealne, doskonałe, jest piękne, bogate, jak Ojciec opisuje. Część tych aniołów postanowiła jakby zrezygnować z tego nieba i stworzyć swoje własne nieba, prywatne. Sami poczuli się jakby na tyle mocni, na tyle bogami, że sobie spróbują po swojemu. I właśnie ten kosmos, w którym teraz my tutaj żyjemy, jest prywatnym niebem tych wszystkich aniołów, którzy odeszli. Tam jest oryginalne niebo, a tu jest niebo nieoryginalne, tymczasowe. I bardzo ładnie to Platon porównał, przedstawiając drzewo przy wodzie. I drzewo stoi i odbija się cień w wodzie. Drzewo to jest oryginał idei, czyli niebo. U Platona były idee. A ten cień, który rzuca się na wodę, to jest ten nieoryginalny świat. I my żyjemy właśnie w tym cieniu, w tym nieoryginalnym niebie. Bóg zaryzykował bardzo i teraz sobie jakby strzelił w stopę niemalże. Dlatego mi Ojciec cały czas mówi: znajdź usprawiedliwienie dla wszystkich i nawet dla Boga. Dziwne zdanie, ale to zrozumiałem. Bóg nie miał wyboru. Jak dał wolność, to obiecał wolność taką do dna, to co? To mówię, to po prostu jakby sam siebie skazał trochę na jakąś taką niedoskonały, że tak powiem. Grzech pierworodny to jest synonim wyjścia z raju Adama i Ewy, a to jest synonim wyjścia aniołów z nieba. I to nie jest żadne jabłko, bardziej wiedza. Jest tam też mowa o wiedzy. Chcieli się stać jak bogowie. To jest ten, w cudzysłowie, grzech pierworodny. On nastąpił w niebie. Raj utracony. Ziemia to jest raj utracony. Żadnego Edenu na ziemi nie było. Ojciec mówił, to jest zupełnie coś innego. Tutaj zawsze był kołchoz. Wszyscy są aniołami. Wszystkie inteligentne istoty we wszechświecie są byłymi aniołami. I my dzisiaj jesteśmy wszyscy aniołami, którzyśmy powychodzili z nieba. No można by tak powiedzieć, że jesteśmy upadłymi, ale to jest złe określenie, bo to Kościół tak wymyślił. Potępienie, piekło, upadły anioł. Nie, my nie jesteśmy upadłymi aniołami, tylko aniołami skrzywdzonymi. Przez siebie samych i przez innych, bo nie wszystko było naszą winą. Ci, którzy nas zaproponowali, żeby wyjść, no to wyszliśmy wszyscy i się wszystko zakotłowało i wszyscy na tym stracili. Ojciec Pio powiedział wyraźnie, jak dzisiejszy papież Franciszek zresztą to potwierdził, piekła nie ma. Piekło nie istnieje, to jest wymysł czysto ludzki. Materialny wszechświat na różnych poziomach, na różnych energiach jest stworzony przez aniołów, nie przez Boga. Tam energia jest za darmo. Wszyscy mają co chcą. Natomiast w tym wszechświecie jest akurat na odwrót. Bóg tylko daje duszom zasilanie i one poprzez to zasilanie i własną wolność kreują co chcą. To nie jest tak, że dusza jest perpetuum mobile. To jest nieprawda, to jest błąd. Nie ma perpetuum mobile, tylko Bóg jest perpetuum mobile. A wszyscy są zasilani przez Boga. Ponieważ się odłączyli od Boga, to już nie mają takiej mocy w sobie, żeby utrzymać to, co stworzyli. Potrzebują energii. Od momentu, kiedy wszystko zaczęło się psuć, energia uciekała, więc trzeba było to życie jakoś podtrzymywać. Zaczęła się walka o byt, o energię, bo zaczęło brakować energii. Nie ma zasilania bezpośrednio od Boga, są kłopoty i problemy, więc muszą rządzić, żeby tą energię
była jakoś rozprowadzana, no i stworzyli różne systemy zarządzania energią. To nie jest tak, że nagle pstryknięcie palca i jest Ziemia. Nie, to wszystko było zaprogramowane, tak jak dzisiaj jest zaprogramowane życie, są mutacje, mało tego, ojciec powiedział, że jest ewolucja. Zaprogramowane jest tak, żeby nikt się nie skapował, o co w tym wszystkim chodzi. My, nasze ciała, nasze DNA, nasze komórki są tak zaprogramowane przez kosmitów, przez wyższych aniołów, genetyków kosmosu, żeby od urodzenia do śmierci nic się nie dowiedzieć. Zasłona kompletna, żeby nic nie wiedzieć o życiu, żeby tylko sobie żyć, cieszyć się i cierpieć, nic więcej. W pewnym momencie już nie wiedzieli, jak wykorzystać swój potencjał, by utrzymać życie na planecie, no to wymyślono ewolucję i układ pokarmowy, że wszyscy muszą się zjadać, od najmniejszego mikroba po człowieka. Żeby zasilanie było, żeby energia mogła być spalana, wszyscy muszą się zjadać. To jest straszne, bo raz, że musimy jeść coś, zdobywać pożywienie, musimy niszczyć rośliny lub zwierzęta, które też są wrażliwe, bo każde zwierzę jest wrażliwe, ma unerwiony system i cierpi. I wszyscy, którzy jedzą, muszą umrzeć. I wszyscy, którzy, tak jak ojciec powiedział, wszyscy, którzy się urodzą na ziemiach, muszą umrzeć. Taki system. Nie potrafili lepszego systemu stworzyć. Wszyscy muszą umierać. I wszyscy muszą niestety pracować ciężko, tyrać, jak ojciec mówi, że w kołchoz. Kosmos to jest kołchoz pracy. Wszystko się przetwarza, mieli, żeby powstała z tego energia, żeby można było się cieszyć. Są nasze emocje, są nasze cierpienia, rozpacz. Boją się tylko ludzi bezinteresownych i dobrych i pokornych dusz. Oni go nie tykają nawet, nie chcą ich. Natomiast nie ma piekła, że piekło jest wymyślone przez ludzi. Kościół to wymyślił i inne religie po to, żeby kontrolować ludzi i ich po prostu zmuszać do tego, żeby być w Kościele i służyć Kościołowi. Ojciec powiedział, że Ziemia jest tak kontrolowana, kontrolowane są i narodziny, i śmierć. Aniołowie, którzy wyszli, nie stworzyli żadnej duszy, bo nie są w stanie stworzyć duszy. I wszystkie istoty rozumne, myślące, na wysokim stopniu inteligencji, to właśnie mają te dusze. Ponieważ zaczynało brakować energii, ciała się starzały, umierały, więc wymyślono różne takie sztuczki. Zabrana nam została pamięć przy wcieleniu, ale to nie jest wina Boga. Bóg tego nie skonstruował, ani absolutnie. To wszystko jest wymyślone przez system kosmiczny, bo wtedy jest łatwo kontrolować. Jak się narodzisz na nowo, nie pamiętasz, uczysz się jakby wszystkiego na nowo, wszystkiego jakby musisz doświadczać, wszystko musisz naprawiać i wszystko musisz psuć. I w ten sposób wytwarzasz pewną energię. Umierasz, znowu jesteś zakodowana, czy zakodowany, po to, żeby nie pamiętać i od nowa zaczynasz. Pokazują ci, że tu jest fajnie na tej ziemi, tu jest niebo twoje. Jeśli ktoś sobie wyobraża i przychodzi przez różne stady jakiegoś piekła, jakieś tunele, to wszystko jest nieprawda. Podpowiadają naszej wyobraźni, żebyśmy w tym kierunku sobie szli. Przekonują te dusze, żeby wracały na ziemię. No i tak się właśnie dzieje, wracają. Albo tu, albo na inne planety wracają te dusze. Ja się w końcu spytałem, czy jest życie w kosmosie? A ojciec mi powiedział, mam ci liczyć te gwiazdy, które widzisz? Przy każdej są cywilizacje, jest życie. No to dla mnie to już było eureka, całkowita. W całym kosmosie są cywilizacje, ziemie, jest wiele światów, wiele wymiarów, wiele form życia subtelniejszego, bardziej materialnego, gdzie żyją istoty, dusze, po prostu dusze, aniołowie. My mamy formę ludzką, taką nam tu zaprogramowali, ale tam są różne formy. I wiele jest w tych wszechświatach tego czyśćca, cierpienia. Dodał mi też, że na Ziemi były już wyższe cywilizacje niż ta obecna, ale wszystkie po prostu były tak wojownicze, że się zniszczyły. Przez różne wojny, przez różne kataklizmy.
Tak jesteśmy zakodowani, że nic nie pamiętamy o poprzednich życiach i nie wiemy nic o Bogu. Mamy zakaz myślenia o Bogu. Nie wolno. I nikt nie myśli. Jak się urodzi, kto myśli o Bogu? Dopiero później tam refleksje, myślenie, filozofowie, książki, religie się pojawiają, więc człowiek zaczyna myśleć i dochodzi do pewnych wniosków. Ale tak to z gruntu nic. Zero. A przecież jest takie fajne zdanie Jezusa, który powiedział: słyszysz szum wiatru, nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie wie skąd przychodzi i dokąd idzie. A Jezus dodaje o sobie później, że a ja wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Że nie jestem z tego świata. Wyjaśnił prosto. Ale Kościół jakby to odrzuca. No, w ogóle się tym nie przejmuje. Właściwie to do III wieku była wiedza o reinkarnacji, ale ponieważ zdecydowały o tym względy polityczne i wywindowania Jezusa na taki piedestał, żeby był fundamentem nietykalnym. Więc wszystko zrobiono pod Jezusa, żeby to była religia, której nie można podważyć. Religie, wszystkie filozofie, jedne gorsze, drugie lepsze, pochodzą z tego świata. Religie są wykorzystywane do cierpienia, tak samo, do ściągania energii. Ojciec Pio powiedział mi, że nawet gdybyś 100 000 komunii przyjął, to i tak to ci nic nie da. Więc to są ludzkie sprawy. Bóg żadnych sakramentów nie zakładał. Na 100%. Nam są potrzebne różne takie drogowskazy, bo się lepiej z nimi czujemy. Ale te drogowskazy częstokroć są wykorzystywane przez właśnie władze kościelne, przez Kościół, przez duchownych. Stary Testament przestudiowałem bardzo skrupulatnie i co zauważyłem, tam jest mowa cały czas o wojnach, o prześladowaniach, o zabijaniu ludzi, mordowaniu. I kiedyś ojca też spytałem o Stary Testament, to ojciec mi powiedział, że o Starym Testamencie to się już powinno dawno zapomnieć. Jest tam trochę fajnych psalmów, można z nich korzystać, ale generalnie uczy zła. Wszystko zostało do 90% zmieniane. Tak sobie życzył Kościół, Konstantyn i wszyscy inni później papieże, bo biznes musi się kręcić. I jak ojciec podkreślił, w tej chwili Kościół upadł, bo jest przepych i pycha w Kościele. Nic więcej nie ma. Bóg na to się nie zgodził, ale sami żeśmy to stworzyli, więc mamy. I dodał, że sami żeśmy zepsuli i sami to musimy naprawić. Bóg pomaga, podał rękę, daje możliwości, mamy zasilanie od Boga w duszy, więc wszystko możemy, tylko musimy chcieć jeszcze. Zmieniać religię, zmieniać poglądy, poszerzać wiedzę, bo religie są złe, wszystkie, jak jedna. Oczekuje świat na takie dusze jak Jezus, albo Ojciec Pio, czy Święty Franciszek, które przekażą wiedzę, bo tak naprawdę to wiedza zbawia. Bo jak już się o tym dowiesz, to już później wiesz, jak masz postępować, rozumiesz ten świat, dlaczego tak się dzieje, skąd to zło się bierze, jaki ono ma sens. Bóg ma swoje tam kanały, czy Ojciec Pio, tak jak nam tutaj rozmowy się toczyły przez to, że próbuje coś tam zrobić, wysyła różnych, jak Jezusa, ale to się nie udaje, wykończyli go. Jak wszystkich innych wcześniej wspaniałych istoty, które tu się pojawiały, wykończyli wszystkich. Nie dało się. Więc Jezus też niedużo zrobił. Jest tam napisane, że on przyszedł do garstki Izraela tylko. Ale potem to się rozprzestrzeniło i bardzo dobrze, bo te fajne przykazania, ta filozofia miłości bliźniego i Boga idealnie pasuje każdemu. Więc to było akurat w dobrym kierunku poszło. Jak się wcielił na ziemię, ojciec powiedział, że zdarł z siebie całe niebo. Stał się człowiekiem, mówi, takim jak my. Ja się pytałem ojca, czy on się stresował, czy musiał się czegokolwiek uczyć i tak dalej. Oczywiście mówił. Tak jak każdy inny człowiek. Sam dochodził do Boga.
To taka była jego droga, a nie to, co Kościół głosi. Mało tego, że tak jak go prześladowali, to się też bał i uciekał. Nawet jest to opisane w Ewangelii. Uciekał. Nogi za pas i w las. Nie był taki, że chodzący Bóg. I ojciec powiedział, zobacz, Jezus nie wybudował ani jednej świątyni. A teraz co jest? Kościół wykorzystał Jezusa jako biznes. To wszystko jest nieprawdziwe, to co zrobili wokół Jezusa, ponieważ Rzym upadał, więc Konstantyn przejął tą religię, to była sekta wtedy jeszcze. I tych wszystkich wiernych skupił wokół siebie, pozbierali te zeszyty neokatechumenalne jako Ewangelię, tych zeszytów było z 300 albo więcej, to wszystko pospisywali, posklejali. Do dzisiaj Kościół tak naprawdę nie wie, kto napisał tę Ewangelię. Mówi się, że ich tam było paru, ale to nieprawda, nikt nie wie. Jak się jakiegokolwiek teologa spytasz, kto napisał Ewangelię, to nie wiedzą, nie ma dokumentów na to. I Jezus głosił inny Kościół, całkowicie. I dlatego mówił, że czy nie wiecie, że wy jesteście świątynią? Cały czas to podkreśla, to wy jesteście świątynią, a Kościół zrobi świątynię z cegły. No i to jest ta różnica właśnie. Zbłądził strasznie, pobłądził Kościół, dlatego ojciec cały czas podkreślał mi, że Kościół upadł. Spośród wszystkich religii na świecie poleciłbym na te czasy jednak katolicyzm. I ojciec to też mi powiedział, że to jest w tej chwili najspokojniejsza, najbardziej tolerancyjna religia. Inne są za bardzo agresywne. Buddyzm nie jest na nasz teren, troszeczkę to jest dla nas za trudne. Natomiast my potrzebujemy takiego lekkiej religii. I ona wiedzy i lekkiej religii. Jest jeszcze troszeczkę tej wiedzy właśnie w hinduizmie. W katolicyzmie już nie ma żadnej wiedzy na temat wyzwolenia i zbawienia. I jeszcze mi taką rzecz dodał, że tak zamknęli tą wiedzę właśnie, o której mówimy, że nikt nie ma do niej dostępu. Jeżeli będziemy tkwili w tym, co kościoły głoszą, to będziemy zawsze po złej stronie. Natomiast musi być wiedza, która poszerza nasze pojęcia, która rozszerza naszą wolność i skłania nas do miłości Boga i bliźniego tak prawdziwie. Jak się wyzwolić z tej świadomości, żeby ciało spróbowało zrozumieć, w jakiej jest sytuacji. I jak to zrozumiemy, nie będą mieli dostępu do nas. I nie potrzebne są sakramenty, żadne kościoły, nic. Każdy się sam zbawia. I Jezus cały czas to głosił. Każdy musi się sam od środka zbawić. Można przekroczyć wiedzę ciemnych aniołów, która jest też wspaniała, bo to są naukowcy, i wyzwolić się do nieba. Edukacja jest najważniejsza dla postępu duchowego, ale edukacja transcendentalna, nie taka naukowa oczywiście. Ojciec powtarzał często, i to zdanie jest dla mnie bardzo ważne: im więcej wiesz, tym jesteś większy. Nie rozumiałem tego zdania, ale teraz rozumiem. Ojciec mówił, że po śmierci ciała mamy szerszy obraz widzenia już. W ciele nie mamy tego. Mamy szerszy obraz, ale nie wszystko wiemy. Ojciec mówił, że jest kolejka, wielka kolejka, żeby się urodzić na ziemi. Oszukanych dusz, bo one już powinny się dawno zbawić, a jednak wracają. Czyli coś ich tu ciągnie, coś tu chcą. Są ci, którzy kontrolują tą planetę, bo planeta nie jest niczyja, czyjaś jest, ktoś ją ma. Obiecują, że będą mieć karierę, że im się we nie będzie powodziło, a potem się okazuje, że to nie jest takie proste wszystko. Tak jak partie polityczne przekupują, czy religie przekupują swoich wiernych, żeby być w danym kościele, tak samo jest przed zejściem na ziemię. Przekupywane są dusze. Tamci z kolei dobrzy aniołowie mówią, że nie wyjdzie wam tutaj, jak sobie myślicie. Ci z jednej strony, ci z drugiej strony proponują, chcą, gdzie chcesz iść, tu czy tu. I wolny wybór. Ci mówią, że tu jest niebo, a ci mówią, że tu jest niebo. No i schizofrenia duchowa. Ani jeden, ani drugi nie może wkroczyć w wolną wolę do końca, bo my musimy zdecydować. I nieraz ojciec mi mówił, że miałem podjąć taką czy inną decyzję, nie? To ojciec mi mówił, ja nie za ciebie nie podejmę, musisz sam ją podjąć.
Bóg pierwszy podał rękę tym wszystkim aniołom, którzy odeszli na zgodę. I niektórzy korzystają z tego, niektórzy nie, a ci najwięksi naukowcy, czyli my to dzisiaj nazywamy po katolicku szatani, nie odpuszczają, tak ojciec podkreślił, nie odpuszczają, nie chcą przyjąć tej ręki, ale innym razem powiedział, że tak czy inaczej, poprzez neony, miliardy lat, wszyscy wrócą do nieba oryginalnego. I on, i szatan też, i stanie po prawicy. Każda dusza jest dobra. To też ojciec podkreślał. Wszystkie dusze przychodzą na ziemię tylko i wyłącznie po to, wcielają się tu, żeby szukać zbawienia, żeby się zbawić. Tylko po to tu przychodzą. Ale zapominają o tym później, nie? I dodał jeszcze, że według transcendencji, według tej nauki takiej duchowej, nie przychodzi na ziemię się po to, żeby się dorobić, ale żeby się zbawić. A my akurat robimy odwrotnie wszyscy. I Kościół zrobił odwrotnie. Pycha i przepych. I poszedł w drugim kierunku. Duch go nie interesuje. I ojciec Pio powiedział, że tak naprawdę to niewiele potrzeba do zbawienia. Być dobrym. Dla wszystkich, bez wyjątku. Pięść się zaciska nieraz, jak mi ojciec mówił, ale mówi, trzeba otwierać tą pięść. Otwierać. Nie zaciskać. Kościół głosi jedną dobrą zasadę. Miłość Boga i bliźniego, ale tego się nie trzyma. Każdy rodzi się na ziemi z sumieniem. Dusza ma sumienie. Każda jedna. I ojciec mówił, że zawsze wiesz, jak źle zrobisz. I wszyscy wiedzą. Każdy, kto się rodzi na ziemi, potrzebuje zbawienia, bo ma skazę na duszy. Tamci, którzy są w niebie, co zostali, nie mają tego. Ale my doświadczyliśmy tyle zła, tyle cierpień, tyle różnych przykrych spraw, wojen, że po prostu już nie widzimy dobra w drugim, tylko raczej go skrytykujemy. To jest ta rysa właśnie. Piekło jest systemem myśli. Piekło jest uczuciem i emocją. To jest piekło. I tak samo jest i niebem. Nasze uczucia i nasze myśli, nasze pragnienia są niebem i mogą być piekłem. I my sobie stwarzamy niebo. To jest system myśli. I Jezus co robił? Zmieniał myślenie. Kazał myśleć i kochać. Jeśli będziemy się sami uzdrawiać, będziemy myśleć dużo o niebie, o pięknym życiu i dobrym życiu, stworzymy sobie wokół siebie otoczkę nieba. Więcej się zbawia niewierzących w tym świecie niż wierzących. To mi powiedział ojciec, kiedy spytałem o ateistów. Tak, to się zgadza i to ojciec potwierdził, że nie ma duszy złej. Są różne drogi. Jeden jest ateistą, ale tak naprawdę wie, że Bóg jest. I szatan też wie, że Bóg jest. Ale są wierzący, którzy nie wierzą w Boga. Zachowują się, jakby w ogóle w Niego nie wierzyli. Więc dobro, miłość, dobro uszlachetnia, kultura. Ojciec podkreślał jeszcze jedną rzecz ciekawą. Zaczynamy zbawienie od materializmu i od kultury. I potem dopiero wchodzimy w wyższe etapy. Być inteligentnym i kochać, to znaczy być inteligentnym poprzez transcendencję. Jeśli się będzie inteligentnym tylko dla nauki takiej typowej, szkolnej, uniwersyteckiej, to ta inteligencja zawsze pójdzie w tym kierunku. Będzie wykorzystywana na różne sposoby po to, żeby innym dokuczyć. Natomiast jeśli to będzie inteligencja duchowa, transcendentna, to zawsze będzie otwierała umysł, poszerzała wiedzę i pokorniała. Trzeba mieć serce umysłowe. Jeśli będziesz się kierował tylko samym sercem, no to się zwychniesz. Za dużo tego uczuć, tych wszystkiego, braknie logiki i sobie stworzysz piekiełko. Jak będzie sam rozum, to pójdzie w drugim kierunku. Też sobie stworzysz piekło. I musi być serce umysłowe i wtedy jest logika i uczucie. I wtedy te dwa czynniki tworzą stabilizację i jakieś możliwości dążenia do duchowego wyzwolenia. Więc zbawienie jest bardzo proste, nie trzeba wiele. Owszem, zdobywać wiedzę, ona jest najważniejsza, po to, żeby osiągnąć większą miłość i większe dobro. To wiedza jest potrzebna. Trzeba zdobywać wiedzę, trzeba kochać, trzeba przebaczać, rozszerzać swoje myślenie, wtedy jest łatwiej się zbawić. A zbawienie polega na bawieniu się. W niebie wszyscy się bawią.